Dziś przedstawię Wam garść wiadomości dobrych i złych dla rynku nieruchomości, dla posiadaczy działek, dla tych, co chcą kupić działki, dla tych, co chcą kupić mieszkanie, sprzedać mieszkanie lub wynająć mieszkanie. I te niektóre informacje są pozytywne, tak jak na przykład spadek inflacji, ale też są negatywne, tak jak to, że grozi nam, że niedługo w ogóle nie będzie można kupić działki budowlanej, albo przynajmniej będą duże trudności z kupieniem takiej działki, a także poznamy to, co jest taką zorganizowaną chyba akcją, bo znaleziono wroga, który spowodował, że mieszkania zdrożały. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, prawo, subskrybuj ten kanał, tym bardziej, że wkrótce z profesorem prawa będę rozmawiał na temat tego, jak Ciebie chroni lub nie chroni księga wieczysta i jak też uniknąć, jak zbadać to, czego księga wieczysta nie gwarantuje. Zaręczam, że będą to ciekawe informacje. Będą również informacje w kolejnych audycjach o nowych programach pomocowych i o tym, co się w ogóle dzieje na rynku, jaka jest podaż ofert, tak więc subskrybuj ten kanał. A teraz przechodząc do tych czterech tematów, pierwszym z nich będzie to, że wreszcie mamy jakieś święto i możemy się cieszyć, bo od lat inflacja nagle stała się pierwszy raz od lat niższa niż stopy procentowe w Narodowym Banku Polskim. To może cieszyć, chociaż z drugiej strony pamiętajmy to, co mówił prezes NBP, że Rada Polityki Pieniężnej, jej nastawienie raczej nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie była przestrzeń i możliwość i zgoda przede wszystkim w Radzie do podniesienia lub do obniżenia stóp procentowych. Jak będzie naprawdę, no to oczywiście się okaże, ale komunikat GUS dzisiaj podany, inflacja 3,9%, ta inflacja konsumencka, a stopy procentowe, taka stopa referencyjna 5,75%, czyli jest różnica i te stopy procentowe, no właśnie, czy pójdą w dół? Raczej nie, przynajmniej na razie, ponieważ wielu ekonomistów przewiduje, że jak znikną wszelkie programy osłonowe, to inflacja znów się odbije i niektórzy przewidują, że jej wynik będzie znacznie wyższy na koniec roku, ale dodam też, że ci sami ekonomiści w swoich takich, powiedziałbym, wypowiedziach twierdzili, że GUS poda inflację na poziomie około 4,1%, tak więc widać, że nie zawsze mają rację. Jak będzie, tego oczywiście nie wiemy, bo przede wszystkim nie wiemy, co zrobią nasi politycy. I tutaj mamy dwa tematy. Jeden temat to jest taki, że cieszę się, że wreszcie wydaje się, że jakiś głos krytyki płynący na temat programów mieszkaniowych polegających na rozdawaniu tańszych kredytów dotarł gdzieś na szczyty władzy, bo już nawet premier wypowiedział się o tym, że czasami takie szczytne idee ułatwienia dostępu do mieszkań mogą przynosić skutek odwrotny od zamierzonego, ale to nadal są tylko słowa. Przypomnijmy, że jak koalicja szła do wyborów, no to głosiła ideę kredytu 0%. Potem w umowie koalicyjnej tego kredytu nie było, ale jednym z pierwszych działań nowego ministra rozwoju i technologii było właśnie zapowiedzenie kredytu Mieszkanie na start i tam też był taki moment, że można dostać ten 0%. O tym robiliśmy wiele audycji, linki na dole. Potężna krytyka, konsultacje, trochę z tym kredytem ucichło i teraz właśnie ta wypowiedź premiera. No cóż, zobaczymy, co będzie. Rynek troszeczkę czeka na ten produkt nowy, ale czy on będzie? Jeżeli premier powiedział to, co powiedział, to raczej nie. Zobaczymy. Ale ważniejszym problemem, o którym milczą media, jest to, że niedługo na skutek niedziałania, bezczynności
zarówno poprzedniego, jak i obecnego rządu może powstać duży problem z nabywaniem ziemi, na której będziecie mogli się zbudować, jeżeli chcecie się zbudować. Albo też możecie mieć problem ze sprzedażą takiej ziemi, jeżeli ta bezczynność będzie trwała. O co chodzi? Otóż, i zwróćcie uwagę na daty. W lipcu, na początku lipca 2023 Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym. Planowanie przestrzenne to jest tak naprawdę jedna z najważniejszych ustaw i działalności tego, co robi państwo, tego, co robią gminy, samorządy i tak dalej, ale też wiele filmów było na ten temat. Odsyłam do tych filmów. Tam pada takie nowe pojęcie tworzenia planów ogólnych oraz to, że decyzje o warunkach zabudowy nie będą mogły być wydawane w miejscach, gdzie nie ma planów ogólnych i to wszystko może się stać od 1 stycznia 2026, albo jak to woli, no ostatni dzień możliwości to jest 31 grudnia 2025, a mamy już luty 2024. Przypominam, ustawę uchwalono w lipcu. Później z przyczyn niewyjaśnionych prezydent bardzo długo czekał z podpisaniem tej ustawy. Potem znowu nastąpił bardzo długi okres pomiędzy podpisaniem ustawy przez prezydenta a jej ogłoszeniem i w końcu ta ustawa weszła w życie 24 września zeszłego roku. Ale jeżeli minister przygotowywał tę ustawę, bo to jest ustawa rządowa i ona potem została uchwalona, no to powinien mieć również rozporządzenia, przynajmniej przemyślane rozporządzenia, które związane są z tą ustawą. A tych rozporządzeń wymaganych tą ustawą jest kilka, ale takie bardzo istotne dla nas w tej chwili jest rozporządzenie, które pozwala obliczać, no w dużym uproszczeniu mówię w tej chwili, potrzeby gminy na jakieś rodzaje ziemi, czy te potrzeby są zaspokojone w obecnych planach, czy trzeba uruchamiać nowe i dopiero na podstawie tego rozporządzenia będzie można przystąpić również do sporządzenia planów ogólnych, bo te plany ogólne właśnie mają limitować dostęp do ziemi, powodować to, że nie będzie takiego ogromnego rozproszenia zabudowy, że zabudowa ma być skoncentrowana. A w dodatku, jeżeli na danym terenie w 2026 roku, 1 stycznia, nie będzie planu ogólnego, nie będzie można wydać również decyzji o warunkach zabudowy, a decyzja o warunkach zabudowy to jest taka decyzja, która dzisiaj pozwalała się budować tam, gdzie nie ma miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Krótko mówiąc, jeżeli to rozporządzenie nie zostanie ogłoszone, opublikowane, przygotowane, to nie będzie można tworzyć planów ogólnych. Planów ogólnych nie tworzy się od tak na pstryknięcie. To nie jest praca na jeden dzień, jeden miesiąc. To jest długi proces. W ogóle te plany ogólne tak naprawdę zostały pomyślane po to, żeby właśnie uprościć proces uchwalania planów, no bo te plany, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego to dużo wymagań, są kłopotliwe, więc powiedziano, dobrze, mogą być też takie plany ogólne. No ale popatrzcie, ustawa została uchwalona w lipcu. Długo nie wchodziła w życie, 3 miesiące zmarnowano, bo można ją było równie dobrze szybko podpisać i szybko ogłosić. Stary minister nie przygotował tych rozporządzeń, to znaczy prace nad tymi rozporządzeniami rozpoczęły się, ale nie zostały one uchwalone przez starą Radę Ministrów, nie zostały przyjęte. No i teraz mamy znowu nową Radę Ministrów, nowego ministra i nic się nie dzieje. Mamy luty, czyli jeżeli ustawa wchodziła w lipcu, to do grudnia 2015 było 2,5 roku. A teraz mamy już znacznie mniejszy okres na przygotowanie tych planów. Zaraz na pewno podniosą się głosy, że trzeba w takim razie przełożyć wejście w życie tych planów ogólnych, przesunąć ustawę, bo inaczej nam to zostanie, to budownictwo zablokowane. Ale to będzie taka powtórka troszeczkę z tego, co
działo się, kiedy wchodziły w życie miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Tam też wielokrotnie przesuwano taki deadline wejścia w życie przepisów. No dobrze, ale jeżeli nic nie zostanie zrobione, to zaraz naprawdę się okaże, że no, nie możemy tej ziemi sprzedawać, bo w Polsce ciągle brakuje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i one nie są wszędzie uchwalone. Jak nie będzie można się budować na warunkach zabudowy, nie będzie można uzyskiwać nowych warunków zabudowy, to powstanie problem z ziemią, co spowoduje również jej pewnie wyższe koszty, może również utrudnić w ogóle budownictwo, zarówno indywidualne, jak i przemysłowe, jak i wielorodzinne, no każdy rodzaj budownictwa. Zobaczymy, co zrobią. Może też ta władza się wreszcie obudzi. Miejmy nadzieję. I temat czwarty. To jest coś, co mnie bardzo zastanawia, bo widzimy w mediach taką nagonkę na osoby, ludzi zwanych fliperami, czyli takich, którzy skupują mieszkania, sprzedają je potem za wyższą cenę, lepiej lub gorzej je remontują. Nie chcę wchodzić w tej chwili zupełnie w ocenę ich działalności. Dodam zresztą, że tak naprawdę to działalność polegająca na kupowaniu nieruchomości, jej ulepszaniu i odsprzedaży z zyskiem istniała dawno, dawno temu, istnieje teraz i istnieć będzie, miejmy nadzieję. Natomiast ten ruch taki szeroki, fliperski, no, miał swoje plusy i minusy i tak naprawdę dotarło do niego też wiele osób, które remontowały nie najlepiej te mieszkania, a w dodatku jeszcze zarabiały na tych flipach, czasami w ogóle nie robiąc remontu, po prostu na tym, że rynek nasz nieruchomości rósł z powodu różnych programów, o których zresztą mówiliśmy w innych audycjach, macie też, możecie zobaczyć na kanale. Ale wracając do tych fliperów, zadaliśmy pytanie naszym widzom w związku z tą nagonką, z takim wysypem artykułów, co, moi drodzy widzowie, sądzicie o tym, co ponosi winę za wysokie ceny nieruchomości mieszkalnych w Polsce. Dodam, że ankieta jest oczywiście badaniem poglądów, a nie wyniki nie mówią o tym, co naprawdę ponosi winę za te ceny. Ale zobaczcie, przy tych artykułach, takich zmasowanym ataku, że ojej, jakieś karteczki podszywają się pod bezdzietne małżeństwa, no na pewno to widzieliście i oszukują i tak dalej, i to publikowane przez największe serwisy. Tych fliperów obarczyło winą ledwie 14% widzów, ledwie 14% subskrybentów i widzów naszego kanału. 61% powiedziało, że to programy tanich kredytów. Ja osobiście należę do tych 12%, bo ja uważam, że właśnie zły polski system prawny, zaniedbania, podatki, dziwne opłaty, renty planistyczne, opłaty adiacenckie, ustawa o ochronie praw lokatorów i tak dalej, to są tak naprawdę prawdziwe przyczyny naszych problemów z cenami nieruchomości. No, te tanie kredyty w jakiś sposób podbijały oczywiście rynek, ale ostatnio, ale długofalowo i przez wiele lat, to ja uważam, że akurat to winą jest właśnie ten system prawny, który trzeba zmienić, a o zmianie jego nikt tak naprawdę nie mówi. Dodam też dla wyjaśnienia wszystkim, którzy chcą stawiać zarzuty, ta ankieta YouTube po prostu nie umożliwia zrobienia ankiety wielokrotnego wyboru. Pewnie wyniki byłyby inne, gdyby ludzie mogli stosować wielokrotny wybór. Tak czy siak, też moje jest pytanie, po co jest nagle to szczucie na fliperów? Czy kolejną ustawą, czy jest przygotowanie do wprowadzenia ustawy o tym, że zakazuje się w jakiś sposób, nie wiem jeszcze jak dokładnie to miało być zrobione, zakazuje się flipów. Dlaczego o to pytam? Dlatego, że ja wielokrotnie w swoim życiu widziałem takie sytuacje, gdzie nagle w mediach, w
wielu mediach naraz pojawiały się jakieś artykuły na jakiś temat, jak to są na przykład taksówkarze źli, jak to są pośrednicy nieruchomości źli, jak to trzeba zrobić deregulację. Przypominacie sobie rok 2013 i pana, jeżeli sobie przypomnę dobrze, Gowina, który stał za tą działalnością deregulacyjną. Pana Gowina nie ma w tej chwili na pierwszych miejscach w polityce. Ustawę taką zrobił. Wtedy też było mnóstwo artykułów, jak to źli są taksówkarze, jak oni na przykład pobierają wysokie opłaty, zawyżone opłaty za przejazd po mieście. To miało przygotować. I takich parę scenariuszy szczucia na jakiś zawód znam, po prostu pamiętam i one zawsze były takim przygotowaniem, dobrze to wprowadzimy potem jako dobra władza jakąś ustawę. Jeszcze raz podkreślam, ja nie chciałbym, żebyśmy tutaj dyskutowali na temat tego, czy Flipper jest dobry, czy zły, bo wiem z komentarzy waszych, że macie bardzo podzielone zdania i potraficie się pokłócić. Nie ma sensu się kłócić. Tym bardziej, że tak naprawdę to jak w każdym fachu są i dobrzy fliperzy, i źli fliperzy. I z jednej strony zawsze na rynku powinien być ktoś, kto bierze taką starą nieruchomość, kto ją remontuje, kto ją w ogóle przebudowuje, na przykład jakiś dom, robi coś, no to już nie wchodzi w tą jakby kategorię flipa, bo flip to tak często uważamy, jest taki bardzo prosty remont, albo w ogóle wręcz bez remontu, ale taki ktoś jest zawsze potrzebny, bo on po prostu uszlachetnia, ratuje jakąś nieruchomość, która by popadła w zapomnienie, stałaby się pustostanem, a on nadaje jej nowe życie. Tacy ludzie są potrzebni. Oczywiście, jeżeli jakieś zjawisko jest masowe, i następuje taka sytuacja wykupywania ofert, jakiś handel spekulacyjny, no to też są ci, którzy na tym tracą, bo ci, którzy chcieliby kupić, nie wpadli na pomysł tej spekulacji, kupują dla siebie, nie mieli kiedyś pieniędzy, teraz mają, no różne, różniste powody. To oczywiście tak jest, ale ja jestem zawsze przeciwny temu, żeby coś potępiać w czambu i uogólniać. Uogólnianie jest w ogóle nie najlepszym sposobem na analizę tego, co się dzieje na rynku i analizę problemu. A jak powiedziałem, problemy są według mnie w tej chwili znacznie ważniejsze. To znaczy na przykład to, żeby coś koniecznie zrobić z tymi rozporządzeniami do ustawy o planowaniu przestrzennym, bo jeżeli jeszcze troszeczkę poczekamy, to faktycznie dowiemy się, no tak, trzeba te wejście ustawy w życie przesunąć, bo się nie da. A dlaczego się nie da? Bo myśmy nic nie zrobili. Przepraszam bardzo, ustawę uchwalono w lipcu zeszłego roku. Mamy luty. Policzcie sobie, ile to miesięcy i kiedy będziemy mieli do czynienia z rocznicą. A w ministerstwie, które tę ustawę przygotowało, przecież oprócz ministrów, wiceministrów, którzy się zmienili, to ciągle pracują ci sami ludzie. Czy oni wcześniej, jak przygotowali tą ustawę, nie mieli projektów rozporządzeń? To dla mnie byłoby dziwne, bo jeżeli przygotowujemy ustawy i o niej myślimy, no to powinniśmy pomyśleć również, jak przygotować rozporządzenia i szybko je wystawić w obieg prawny wtedy, kiedy ustawa wejdzie w życie. To się nie stało. Nowa władza niestety również nic z tym nie robi. Nie zrobiła. To wszystko gdzieś tam tkwi w zawieszeniu. I na razie nam tylko obiecywała kredyt, mieszkanie na start i spotkała się z totalną krytyką. Zobaczymy, jak to będzie z tym otrzeźwieniem. Czy rząd zastosuje się do tego, o czym mówił premier, czy to tylko on po prostu mówił, bo mówił o tych wadliwości programów wsypania tanich pieniędzy w popyt. No, cieszmy się niższą inflacją i jeszcze raz przypominam, że następne audycje będą poświęcone na przykład właśnie problemom, jak rozpoznać zagrożenie w stanie nieruchomości tego, czego nie gwarantuje księga wieczysta, a wielu rzeczy ona nie gwarantuje, na przykład nie chroni rękojmia, nie obejmuje, nie działa przeciwko służebności przysyłu i nie tylko, albo przeciwko dożywociu. Jak w takim razie mamy się dowiedzieć,
że jakaś nieruchomość jest obciążona taką służebnością, co w dodatku, powiem Wam, czasami nawet sprzedający nie zdaje sobie z tego sprawy. Nie, on nie oszukuje. On po prostu czasami może nie wiedzieć, to będzie w tej audycji. Naszym gościem będzie profesor Ryszard Strzelczyk. Będą też programy o właśnie podaży ofert na rynku pierwotnym, zmianach, analizy. Chcecie wiedzieć kiedy? Subskrybujcie ten kanał. Zachęcam do wchodzenia na stronę symen24.pl, gdzie znajdziecie również szkolenia z obrotu nieruchomościami. I cóż, trzymajcie się, cześć.